The trouble with love, oh, it leaves me to return to them. The trouble with pain, oh, you know it eats me, but I get up and fall again. So let's begin. So let's begin. So let's begin. So let's begin. Portfel! Portfel! To mój portfel! Portfel! Nie ma się chuj! Dawaj, dawaj! Kurde, dawaj! Czyli tak wygląda to życie przelatujące przed oczami. Nie no, zajebiście. Tylko czemu akurat tutaj? Akurat teraz? Nie szykowałem się dzisiaj na umieranie. Właściwie kto kiedykolwiek był na to przygotowany. Idę przez park w środku nocy, niosę kwiaty. Nikomu nie wadzę. Nic stąd nie zamiast zabrać jakiś kutas i chce mnie zabić. Tylko czemu spośród tysięcy obywateli, setek przechodzących przez to miejsce, musiałem trafić akurat na ciebie? Czemu ty musiałeś trafić na mnie? Tyle alternatyw chodzi tędy codziennie. Oczywiście spotkało to mnie. Dzisiejszy Jolo. Idealnie trafiłbyś w konwencję. Czemu mam ginąć z ręki typa o kulturze osobistej poniżej dopuszczalnej średniej krajowej? Przecież wierzę w ideały. Interesuję się sztuką, polityką. Wiem, co się dzieje na świecie. Daję coś od siebie, a nie tylko biorę. Mam prawo żyć. Przecież byłem pewny, że zostanę kimś, a jakieś gówno mnie zabiło. Krzychu nożownik, amator nożownictwa. Przyszłość. Tak cholernie niepewna. Świadomość, że ten termin nie budzi już więcej grozy i rozpaczy. Rodzice, odkąd wysłali mnie do liceum, trzymali się swojego planu. Idę na medycynę, chociaż miałbym się zesrać. Ciśniemy te zadanka schemy. Żeby było zabawniej, to ani mnie to nie rajcowało, ani nie chciałem takiej pracy. Ubzdurałem sobie dzieckiem będąc, że jak dorosnę chcę robić filmy. Nie muszę być Quentinem Tarantino, chociaż żeby kable gdzieś na planie przerzucać, oddałbym nerkę. Tak mnie ten świat ciągnął. Możliwość zamknięcia i przekazania swojej myśli w postaci filmu, tworzenie czegoś z niczego. Ale przecież to nie jest konwencjonalny kierunek. Pracy po tym nie znajdziesz. Wstyd nam przyniesiesz, z głodu umrzesz. Bo Mikołajek tej cioci Danusi to on studia prawnicze podjął. Kasiorę będzie czepał, jak ty z tym swoim. Może już się sprawdził w zawodzie lekarza. Rodzice chyba nie chcą na mnie źle. Prawda, panie koledzy? Super! I na co był mi ten 8-letni zapierdaling na angielski we wtorki, czwartki od 8:30 do 20:00? Po co siłownia, nauka i te wszystkie postanowienia, że będę się rozwijał, będę lepszy? Pani Psor zawsze powtarzała mi: każdy młody chemik musi wiedzieć, że mangan na 7. stopniu utlenienia jest fioletowy. Tylko na co był mi ten mangan na 7. stopniu utlenienia, kiedy Krzychu stwierdził, że mi potrzebny już nie będzie? Na dobrą sprawę to, czy mogę mieć w ogóle pewność, że jakiś konkretny kierunek uratuje mnie od... Proponuję powiększyć zasadę 2 skrzydełka. Nie, dziękuję. 3 minuty. Może to i dobrze, że nie muszę dokonywać tych wszystkich przyszłościowych wyborów. I tak w jakimś stopniu byłbym niezadowolony. Życie. Czemu każesz decydować o swoim losie dziecku, które dotychczas zmagało się z wyborem marki telefonu? Albo kolorem rureczek? Życie, ty frajerze. Każdy zastanawiał się chociaż raz,
Jak zareagują znajomi na wiadomość jego śmierci? Czy nie będąc szkolną sławą ktoś w ogóle się mną przejmie? Jezu, i dlaczego przez głowę przeleciała mi myśl, co się stanie z moim kontem na Facebooku? Boże, nasze pokolenie jest naprawdę skażone. Jakie posty znajdę pod tym wydarzeniem? Nawias kwadratowy, gwiazdka, nawias kwadratowy. Z szacunku do zmarłego focie z pogrzebu wrzucamy wyłącznie z czarno-białym filtrem. Alko na własną rękę. Hashtag sztywno, hashtag trup, hashtag instadead. Kto z nas wykazał się większą odwagą? Ty, że zabiłeś człowieka na ulicy? Czy ja, kończąc te żałosne podchody miłosne ukrywane od 3 lat? Mówiąc Kasi, że wybór tego samego liceum nie był przypadkiem, że jest tą jedyną, tą Ewą, tą Julią. Miałem jej nigdy nie opuszczać, bronić, kochać. Ona mnie wspierać, rozumieć, wybaczać. Obiecaliśmy sobie, że będziemy romantyczni jak w czarno-białych filmach. To ja miałem być tym idealnym. Dzisiaj obchodzilibyśmy 1. rocznicę. Jaką dasz mi pewność, że tak super dziewczyna w przyszłości nie odda się w ręce niegrzecznego chłopca z ładną buzią, który za kilka lat będzie traktował ją jak swoje ciele mleczne kupione na targu? Krzychu, czy ty, biorąc tą kosę z domu, wiedziałeś, że kogoś nią przepołowisz? Miałeś przed oczami moją dziewczynę, moich rodziców. Co podsuwa ludziom debilne pomysły, że są właścicielami czyjegoś życia? Wszystko to cierpienia matki, pogrzeb, stracone nadzieje, zniszczone plany, więzienie! Dla 23 zł i 2-letniego Samsunga, który nie wytrzyma 8 godzin bez ładowania. Przecież ty co najmniej strach własną dupę powinieneś się zastanowić. Co będzie teraz? Przez całe życie planujemy sobie kolejne godziny, dni, miesiące, czasem lata. Mamy świadomość, że zawsze będzie to jutro, na które możemy coś przełożyć. Chcielibyśmy wszystko kontrolować. Mieć poprawną pewność, że zasypiając obudzimy się następnego dnia. Ale przeżyjemy tylko jeden 22 października 2014 roku. Tylko raz będziemy mieć 15, 40 czy 57 lat. My, młodzi ludzie, boimy się przyszłości jak przechodzące przez ulicę jeże. Że nie próbujemy zbyt ciężko, że nie dostaniemy dobrze płatnej pracy, nie zostaniemy pokochani. Ale kurde, jak często zdarza nam się mieć jaja, żeby zrobić jakiś faktyczny ruch, zamiast narzekać, jak to ciężko młodzieży w tych czasach. Pomimo, że życie to najdłuższa rzecz, jaką robimy w życiu, nie jest wieczne. Wyobraź sobie, że kiedyś nie będziesz świadomy przez milionów lat, a nawet więcej. Jak będzie wyglądało moje niebo, Krzychu? To niesamowite, jak ułamki sekund potrafią się rozszerzyć w procesie myślenia. Możemy w każdej chwili podsumować całe swoje życie, lecz nigdy nie możemy znaleźć na to chwili. Ślepo gonimy. By the way, no, I'm doing fine. Siema, stary. Pamiętasz, jak kiedyś mówiłem, że w sumie moglibyśmy nakręcić jakiś film?